Firma Rode modelem Wireless Go podbiła rynek twórców wideo, wprowadzając nowy standard nagrywania audio. W tym filmie pokażę Wam trzecią odsłonę tego modelu, którą moim zdaniem spokojnie można porównać do modelu Pro. Już od dłuższego czasu używam mikrofonów Rode Wireless Pro i bardzo je sobie chwalę. Najbardziej za jakość dźwięku, możliwość nagrywania oraz prostotę użytkowania. Zresztą nagrałem o nich film, więc zachęcam do obejrzenia. Model Wireless Go 3 to praktycznie bliźniak modelu Pro, jeśli chodzi o wygląd. I nie tylko. Ja mam model czarny, ale tych kolorów akurat w modelu Go 3 jest bardzo dużo. Wspomnę tylko, że firma Rode wysłała mi te mikrofony do testów, ale nie mieli oni wpływu na to, jak wygląda mój film. Model Go 3 obecnie jest dostępny tylko i wyłącznie w zestawie z dwoma mikrofonami. Jeśli się coś zmieni, to dam Wam znać na moim Instagramie. Oprócz mikrofonów, nadajników oraz odbiornika dostajemy osłonki przeciwwietrzne, kotki, czyli to, co mam teraz założone. Dostajemy przewód jack do jack, aby podłączyć odbiornik do kamery, USB-C do USB-C oraz do Lightning, aby podłączyć odbiornik np. do telefonu, adapter do ładowania i synchronizowania wszystkich urządzeń naraz oraz materiałowe etui. Ja do testów dostałem też etui ładujące podobne do tego, praktycznie takie samo jak w zestawie z Pro. Niestety to etui do mikrofonów Wireless Go 3 trzeba sobie dokupić osobno. Te nadajniki mają wbudowany mikrofon bardzo dobrej jakości, takie same mikrofony jak w zestawie Wireless Pro. Mają możliwość zamontowania kotka, to co zresztą widać. Do tego posiadają gniazdo jack, z gwintem jest też włącznik oraz przycisk do rozpoczęcia nagrywania. Do tego są dwie diody informujące o statusie pracy. Odbiornik jak w wersji Pro ma czytelny wyświetlacz, który informuje o poziomie naładowania, poziomie sygnału, który mikrofon jest podłączony i czy nagrywamy audio na dany mikrofon. Tak, mikrofony mają wbudowaną pamięć i możemy zarejestrować do 40 godzin nagrań. Dodatkowo odbiornik ma port jack, aby podłączyć go do kamery oraz port USB-C do podłączenia z telefonem, albo iPhone'em, albo Androidem. Porty USB-C w urządzeniach możemy wykorzystywać również do ładowania oraz synchronizowania po pierwsze plików nagranych na nadajniki, a po drugie do aktualizacji bądź zmiany ustawień w aplikacji Rode Central. Jest ona dostępna na komputery oraz urządzenia mobilne. Tak jak już wspomniałem, te mikrofony, ten zestaw to praktycznie bliźniak zestawu Wireless Pro, z tym, że na froncie różnią się tylko logiem i jego jasnością. Szkło, konstrukcja taka sama. Zatem czas teraz na kwestie techniczne. No i tutaj robi się ciekawie. Po raz pierwszy w modelu budżetowym i do tego przejdziemy na sam koniec. O ten budżet mi chodzi. Po raz pierwszy w takim modelu budżetowym mamy nagrywanie w 32 bitach float. Czym jest 32 bit float? Mówiłem o tym w filmie z mikrofonami Wireless Pro. Tam szerzej opowiedziałem ten temat. W skrócie jest to odpowiednik plików RAW, jeśli chodzi o zdjęcia. Audio nagrane w 32 bitach to taki plik, który jednocześnie nagra nam bardzo wyraźnie szept oraz bardzo dobrze wysokie tony, w sensie głośne audio i nie będziemy mieć przesterów. Oczywiście w postprodukcji trzeba te poziomy później wyrównać, ale nie uświadczymy żadnych zniekształceń w dźwięku. No i te 32 bity nie są wysyłane do aparatu, no bo większość aparatów jeszcze nie nagrywa, czy kamer jeszcze nie nagrywa dźwięków w 32 bitach. One są przesłane jako nagrania 24-bitowe, natomiast te 32 bity rejestrują się na wewnętrznej pamięci i jeśli nam się zepsuje nagranie, coś się nie nagra dobrze, coś się przesteruje poprzez przesyłanie tego audio do kamery, to zawsze możemy to nagranie ściągnąć z nadajnika, którym obecnie nagrywamy i podmienić na nagraniu w postprodukcji. Natomiast raczej nie będzie to potrzebne, bo ten zestaw Wireless Go 3 znów, tak samo jak Wireless Pro, ma wbudowany Gain Assist. Gain Assist to jest taki system od Rode, który sam bardzo dobrze ustala poziom audio wchodzącego do kamery. Więc nawet jeśli będzie trochę głośniej, to ten Gain Assist sobie zjedzie z poziomami, tak aby ścieżka na nagraniu raczej była na podobnym poziomie. Dodatkowo w aplikacji Rode Central możemy sobie zdefiniować, z jakim urządzeniem będziemy używać tych mikrofonów. Ja używam Sony A7 IV, więc wchodzę sobie w ustawienia odbiornika, przestawiam wyjście na kamerę Sony A7 IV i automatycznie przestawia mi się poziom wyjścia, a dokładnie poziom decybeli, który jest wypuszczany na wyjściu z odbiornika. Jeśli chodzi o zasięg, Rode deklaruje 260 metrów w linii prostej, no ale dobrze wiemy, że ta odległość nie jest ważna. Ważna jest stabilność i jakość połączenia.
I tutaj nie mam się do czego przyczepić. Nigdy nie miałem problemu z moimi bezprzewodowymi mikrofonami od Rode. Nawet w bardzo zatłoczonych miejscach, gdzie tych zakłóceń sygnałowych może być sporo. I tak samo podczas testów nie miałem problemów i z tymi. Czas pracy na baterii wynosi do 7 godzin. Z dodatkowym etui ładującym jest to 21 godzin. Też o żywotność baterii nie musimy się bać, no bo firma Rode niedawno ogłosiła, że wydłuża gwarancję na wszystkie urządzenia bezprzewodowe do lat 5. Zatem czy są jakieś minusy? Tak, jeden. I jest to cena. Obecnie w dniu nagrywania tego filmu oscyluje ona w granicy 1400 do 1450 zł i nie liczę tutaj etui ładującego. Za niewiele większe pieniądze możemy dorwać zestaw Wireless Pro, który ma dodatkowe mikrofony krawatowe, klipsy magnetyczne, etui ładujące oraz na akcesoria, no i dodatkowe funkcje Pro, takie jak chociażby timecode. Zatem jeśli ktoś z Was szuka mikrofonów do podstawowego nagrywania klipów telefonem, to radzę zastanowić się nad mikrofonami Wireless Micro, o których niedawno też nagrałem film. Jeśli natomiast chcesz lepszy zestaw mikrofonów bezprzewodowych, to zestaw Wireless Pro moim zdaniem będzie bardziej opłacalną opcją. Jeśli macie pytania co do tych mikrofonów, tak jak zawsze sekcja komentarzy jest Wasza. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji kanału. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.